No siemanko Elson, dzień dobry, witam was wszystkich, Michał Michalski z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym projekcie Play and Earn. Pokażę wam, w jaki sposób możemy się załapać na ich airdrop. Mają oni tutaj w ogóle też chatbota, jest to gra taka zasilana sztuczną inteligencją, więc całkiem na hypie. I no, to by było na tyle już, nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobra, a konkretnie chodzi mi o Delysium, czyli o grę, która mocno ciśnie w marketing. Mają oni tutaj nawet private sale, do tego sobie wrócimy później, ale przede wszystkim tutaj chodzi mi o tego chatbota. Odpalili tutaj oni swojego chatbota. W sumie to jest AI Powered Operating System, więc to jest taka aplikacja. Może ona tutaj podobno wykonywać różne zadania, które również są uwzględnione w tych zadaniach na Galkse, do którego zaraz sobie przejdziemy. I tutaj możemy zauważyć, że zostało połączonych już tutaj 150 000 portfeli. Widziałem, że w pierwszy dzień mieli tutaj chyba problemy z serwerami, bo przez jakiś czas nie był dostępny ten chatbot. Ale dobra, przejdźmy sobie tutaj na ich stronę. Mamy tutaj krótką animację, co ten bot potrafi. Tak jak widać, może on sprawdzić balans naszego portfela, może on robić swapy na Uniswapie, może on wysyłać różne tokeny na inne adresy. Poza tym botem Lucy mają oni jeszcze w planach Davida i Catherine. Do tego będzie można stworzyć swojego własnego chatbota tutaj. Więc możemy wejść, pogadać trochę z Lucy, zobaczymy, co ona nam tutaj powie. Musi się oczywiście przedstawić. Aha, łączymy się tutaj portfelem i najlepiej, żebyście się połączyli tym portfelem, którym jesteście połączeni z Galkse. Ponieważ jest tutaj, widzicie, transfer through Lucy, więc będziemy sobie to testować. Ja się łączę swoim portfelem airdropowym. Jeszcze tutaj trzeba to podpisać. Tak jest. I mamy refer to earn. Trzeba tutaj zaszerować to na Twitterze. I drugie zadanie to jest właśnie zrobić transfer Ethereum lub jakiegoś innego tokena ERC20 przez Lucy właśnie. Dobra, zróbmy tego share'a na początku. On tu nawet mojego refa wklei. Elegancko, jest pięknie. Dobra, poszło to. Teraz możemy wrócić tutaj do Galkse. Tego jeszcze mi nie zaliczył. Generalnie jest tutaj bardzo dużo zadań do wykonania i oni informują, na im więcej ołtów się zakwalifikujemy, tym większa będzie nasza nagroda w tokenie AGI. Ten token AGI pełni mniej więcej taką samą funkcję jak token SLP w Axie Infinity. No i mamy tutaj informację, że im więcej zaprosimy osób, im więcej zrobimy transferów, im więcej będziemy mieć tych ołtów, im więcej DMA, tym więcej właśnie dostaniemy AGI. Więc ja się zakwalifikowałem w tym momencie na 3. Trzeba tutaj tweety, retweety, lajki i tak dalej. Trzeba tutaj wszystko porobić. Tutaj mogę jeszcze tego retweeta dać i już będę miał kolejnego ołta. Tak jest, ciach, dobra, verify, wskoczył 4. Dobra, tutaj jeszcze telegrama zrobiłem, verify, elegancko wskoczyło, mam już 5. I teraz są właśnie zadania z Lucy, być followowanym przez główne konto Delysium. Tutaj jeszcze jakieś ołty, snapshoty i tu jeszcze jest Discord. Dobra, to wróćmy sobie teraz do tego chatbota i sprawdźmy, co on tutaj potrafi. Poprosiłem, żeby pokazała mi balans mojego konta airdropowego. No i teraz się właśnie zastanawia. Ciach, proszę bardzo. No i mamy to. Mam tu trochę shitcoinów, mam tu nawet Illuvium. Ja nie miałem Illuvium przecież na tym portfelu. Mamy tutaj jeszcze drugą stronę, proszę bardzo. Ile shitcoinów. No proszę, i NFT-ki też tutaj widać. Elegancko jest. Dobra, to teraz zrobimy sobie transfer. Napisałem tak, Lucy, please transfer 0.01 Ethereum to this address i wkleiłem inny adres. Teraz dajemy send i czekamy, aż tu Lucy zrobi transfer. $15 konkretnie wysyłam. $1 za taki transfer zapłacę i niech to leci. Dobra, no i mam transfer completed. Teraz możemy wrócić tutaj na Galksę i sprawdzić, czy nam to zaliczy. Dajemy tutaj verify. No niestety, pewnie trzeba będzie poczekać. Oni tutaj to weryfikują. Niestety
manualnie, a czas mamy w sumie do końca miesiąca, czyli jeszcze 2 tygodnie, czyli na spokojnie powinni nam to prędzej czy później zaliczyć. No dobra, ja klejmuję te 5 sztuk, które mam już tutaj. Transaction submitted, elegancko. A moment, bo on tu tylko jednego sklejmował, to trzeba je pojedynczo chyba klejmować, mi się wydaje. Tak jest, pojedynczo. Ciach, jeszcze jeden, ciach i ostatni. Dobra, super. Dobra, 5 ołtów zebrane. Teraz możemy przejść do samej gry, bo jest to gra z bardzo mocnymi fundamentami. Generalnie wejdźmy sobie tutaj, Introduction. Więc w grze będziemy mogli napotkać boty, które będą napędzane sztuczną inteligencją. Jednak nie tylko deweloperzy będą mogli stworzyć takiego bota, ale my również sami będziemy mogli stworzyć swój własny AR Virtual Being, jak oni to nazywają. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Mają oni tutaj white paper i white paper jest bardzo ciekawy, w sumie to bardzo śmieszny, bo jest to w sumie taka pikselowana gra, która daje nam dostęp właśnie do tego grywalnego white papera. Tutaj jak sobie przejdziemy, to każdą postać możemy zapytać o różne rzeczy. Każda postać nam tutaj opowie jakąś historię i w sumie ten właściwy white paper jest tutaj, jak przejdziemy na sam koniec, to tutaj możemy go sobie przeczytać. Może zacznijmy sobie właśnie od obejrzenia tego trailera. No wygląda to bardzo dobrze. Jeśli będziemy mieć takie gry Play and Earn, to ja chyba zostanę naprawdę pro graczem niedługo. Mamy tutaj jeszcze taki krótki gameplay. Oczywiście będzie dostępny otwarty świat. Będą tutaj różne funkcje, różne moduły grania. Marketplace z NFT, customowane w ogóle te NFT będą. Free to own universe. I tutaj są właśnie te gameplaye, czyli będziemy mieć Battle Royale, czyli taki klasyczny player versus player. Przy tej rozgrywce akurat będziemy mogli również zarabiać, jak to jest przy grach Play and Earn, można zarabiać. Będzie również Casual Royale, tutaj będzie free experience, więc w sumie każdy będzie mógł w to zagrać i nie będą tutaj przewidziane żadne nagrody. Również Arena Royale. Tutaj, żeby zagrać, będą nam właśnie potrzebne tokeny AGIX. Dobra, resztą to już nie będę Was zanudzał. Kto chce, to sobie to przejrzy. My możemy wrócić tutaj do strony głównej. Dobra, i tutaj mamy Core Contributors, czyli współpracowników, można to tak nazwać. RCT AI to jest w ogóle firma taka matka, która właśnie się zajmuje rozwiązaniami sztucznej inteligencji, które są implementowane w gamingu i oni właśnie, Delysium jest pod nimi. Dalej mamy Immutable X, mamy również Polygon i tutaj, co ciekawe, jest Y Combinator. Y Combinator to jest ta firma sama Altmana, to jest ten gościu od OpenAI. Y Combinator to jest taki hardware dla startupów. Oni mniej więcej inkubowali takie startupy jak Airbnb, Reddit na przykład. Opowiadałem o tej firmie przy okazji sztucznej inteligencji, także powinniście kojarzyć. No i tutaj mamy resztę współpracowników, chyba raczej inwestorów mi się wydaje, bo widzę tutaj bardzo dużo Ventures Capital. A poza tym, jeśli chodzi o partnerów gamingowych, to tutaj są gildie, z którymi współpracujemy, no i możecie kojarzyć na przykład Playnity tutaj jest. Więc jeśli chodzi o sam token AGIX, to będzie tutaj planowane chyba jakieś IDO w niedalekiej przyszłości. Na ten moment sprzedają oni tutaj te DMA. DMA to są takie nody, które będą używane do podtrzymywania całego ekosystemu, a dodatkowo dają one Wam boosta właśnie do stakingu tych AGIX-ów. Tutaj jest gdzieś
mechanizm właśnie, jak to wszystko działa, więc jeśli jesteśmy userem, jeśli gramy w tą grę, jeśli stakeujemy właśnie token AGIX, to leci on do takiego staking poola. No i wiadomo, jak staking działa, po prostu dostajemy nagrody i później te nagrody wracają do nas. I teraz tak, jeśli mamy ten DMA, jeśli mamy tego noda, z tym, że nody nie są dostępne publicznie, są one w postaci private sale i nie można ich po prostu kupić od tak, ale jest tutaj jeden myk, o tym się przekonamy później. Więc te nody dają nam boosta do stakingu AGI. Chyba wcześniej powiedziałem, że to jest AGIX, ale to nie jest AGIX, to jest AGI. AGIX to jest inna AI. Więc te ekstra zboostowane AGI również trafiają do staking poola i później wracają w postaci nagród do nas jako do użytkownika. I tutaj jeszcze są DMO, czyli nody dla tak zwanych operatorów, deweloperów powiedzmy. Operatorzy pilnują, żeby tutaj się wszystko spinało, żeby gra działała tak jak należy. Tutaj mamy informacje jeszcze o tych nodach. Generalnie nodów jest 10 000 w private sale i później po przekroczeniu tej liczby cena wzrasta o $25. Więc pierwsze 10 000 idzie w cenie $1000 i później kolejne 5000 będzie kosztować 2250, następne 5000 będzie kosztować 3500, później 4750 i ostatnie 10 000 powinno się sprzedać za około $11 000. Także no dość sporo. Ale jeśli porównamy to do tych nodów od Gala Games, to studio gamingowe, powinniście kojarzyć, więc te nody, które oni sprzedawali, one na początku były po $2000 i było ich konkretnie 50 000. No i tutaj jest napisane, że ostatnia stuwa powinna się sprzedać za $33 000 za jednego noda. I teraz uwaga, jeśli wejdziemy sobie, tutaj chyba get your node, tutaj są nody, buy now i te nody kosztują ponad 2 miliony tokena Gala. Zaraz sobie sprawdzimy, ile to jest w dolarach. Dobra, a w dolarach to będzie konkretnie $97 000. No to jest masakra po prostu, ale te nody dawają nam po prostu pasywny przychód. Nie wiem jak to działa przy Gala, ale przy Delysium będzie to działać w ten sposób, że im więcej ludzie tam grają i to w sumie nieważne czy będą wygrywać czy przegrywać, to część tych tokenów AGIX, które będzie użyte przez tych graczy, trafi do nas jako do operatorów nodów, bo jeśli gracze będą chcieli zarobić, no to muszą zapłacić jakieś wpisowe i to wpisowe później leci po całej sieci właśnie do tych posiadaczy nodów. Poza tym token AGI będzie mieć niedługo launchpad na Bybicie, gdzie was serdecznie zapraszam. I w ogóle są oni dostępni w sklepie Epic Games. O, proszę bardzo, ciach. Jest dostępny Delysium, nie da się go jeszcze ściągnąć oczywiście, jest coming soon, bo gra nie jest gotowa. Można zagrać w wersję demo, tylko trzeba ich tam ładnie poprosić na Discordzie. Ja cały czas jeszcze o to walczę, jeszcze mi nie dali tej szansy. Ale jeśli gra ma wsparcie Epic Games, no to jest tutaj duży potencjał, bo sami wiecie, ile osób korzysta z tego sklepu. Może nie są oni fanami krypto, a może jeśli im damy możliwość zarobienia, to może się takimi staną, tak samo jak było w przypadku Axie Infinity. Więc teraz tak, tych nodów zostało trochę ponad 1500. Jednak nie da ich się kupić prosto z marketu, chyba że posiadacie specjalny, sekretny kod. I tak się składa, że ja taki kod mam. Możecie go zobaczyć tutaj. Również zostawię go w opisie. Jeśli jesteście zainteresowani takim nodem, to możecie skorzystać z mojego kodu i wtedy będziecie mieć możliwość zakupienia takiego noda. Jednak zostały ich już tylko 1562 sztuki i tak jak powiedziałem, później one będą wzrastać na cenie. Oznaczam to wideo jako sponsorowane, mimo że nie dostałem zapłaty za to wideo. Jednak ze względu na to, że mogę się z wami podzielić tym kodem, to mogę dostać prowizję od takiego sprzedanego kodu, dlatego właśnie oznaczam to wideo jako sponsorowane. Logicznie. Wydaje mi się, że potencjał jest tutaj duży, co możemy zobaczyć na przykładzie Gala Games. Jednak jeśli byście chcieli zainwestować w ten projekt, to prosiłbym was o zrobienie własnego researchu, bo ja nie jestem doradcą finansowym. A to oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Projekt wygląda fajnie i ma bardzo dobre wsparcie, no jednak $1000 to nie jest od tak siup, żeby każdy gracz mógł sobie tutaj wrzucić.
robić, aczkolwiek no jest to sposób na zarobek pasywny. A dodatkowo, jeśli lubicie grać, to można się tutaj jeszcze fajnie zabawić. Więc to by było na tyle ode mnie. Robimy tutaj zadania na tym Galkse, zbieramy te ołty. Czekamy również na Launchpad na Bajbicie i to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, życzę wam wspaniałego weekendu. Siemanko, pozdrówki. Yo!